W tym odcinku tak stoimy w porcie Lutra na wyspie Kytnos. Czy Kytnos to wyspa kotów? Gorące źródła przy plaży. Płyniemy na Sifnos. Noc spędzona na wachcie kotwicznej. Poranek w porcie Lutra. Wspaniałe słońce, cisza, spokój. Niestety nie każdy cieszy się spokojem. Sąsiedni jacht nie może odpłynąć, bo kotwica zaczepiła się o łańcuch. Jeśli ci się to przydarzy, nie panikuj. Podnieś kotwicę z cudzym łańcuchem i przełóż linę przez łańcuch. Umocuj linę i łagodnie opuść swoją kotwicę. Łańcuch zostanie, a kotwica się uwolni. Odwiąż linę i gotowe. Biuro portu znajduje się przy zejściu Kei, za mną. Obok są też dwa nieduże sklepy, no ale można wszystko kupić również w niedzielę. Za port zapłaciliśmy dość sporo, bo 19 euro z hakiem, i to wliczając elektryczność i wodę. No a tam dalej są takie pasażyki, gdzie jest pełno restauracji, stolików kawiarnianych, można coś wypić i zjeść. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be brave. Ta nieoczywistość rzeczy. Byliśmy tutaj na Kytnos w Loutrze w październiku. No już chyba ze 2 lata temu, albo i więcej. Było pusto, chłodno, jakoś tak. Miało się poczucie, że jest się na końcu świata. I teraz wracamy w to samo miejsce w środku sezonu. Mnóstwo ludzi, muzyka, stoliki, dużo się dzieje, turyści. Zupełnie inny świat. Ten sam, ale inny. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Siedzimy sobie w kafejce. Tam za nami, troszeczkę dalej, na końcu plaży, są gorące źródła. No, jest już wieczór. Mijają nas teraz golasy wykąpane w gorących źródłach. Już wracają. No, my chyba jutro idziemy zobaczyć, co tam. Your dreams are telling you to do, and I'll be out there looking for someone like you. Stardust, stardust. Kytnos kiedyś nosiło miano Termia. A to z powodu występujących tu gorących źródeł. Właśnie tutaj w Lutrze wypływają te gorące źródła, spływają rynienką, wpadając do zatoki. Przepadali za nimi król Otto i królowa Amalia.
to było w połowie XIX wieku. Przybywali tutaj, by się pławić. My też możemy, jak królowie, pławić się w gorącej wodzie. Chociaż czy ten basenik można nazwać królewskim, to kwestia dyskusyjna. Królowa Amalia wierzyła, że tutejsze wody pomogą jej wyleczyć bezpłodność. I na zlecenie pary królewskiej zbudowano tutaj kompleks sanatoryjny z marmurowymi wannami. Łutra na Kytnos to chyba jest miasto kotów, bo mamy teraz inwazję kotów wieczorem. Jeden tutaj u nas wszedł na jacht. Proszę, o, to jest on. Hej, cześć! Pokaż się. Pokaż się. Pokaż się. Pokaż się. No. Musisz być delikatny z kotami, tak? Dobrze, dobrze. Myślałem, że wiesz. No, a kilka innych jeszcze czeka na wejście. Chodź, mama. Jak tam? Jak się liczy? Chcemy teraz wypłynąć z Lutry. Troszkę jest duży wiatr, bo jest tylko 20 węzłów w porcie, a tu jest strasznie ciasno, więc no, będziemy musieli uważać, a zawsze jest ryzyko, że mamy splątaną też kotwicę, więc można nas też okręcić. No, więc to działa. I could never settle down too far away from my No, udało się. Nawet bez bólu, nie? stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told. Secret places hidden well, I've gone now as far as I can tell. Opuszczamy Kytnos. Prawą burtą mijamy wyspę Serifos i płyniemy na Sifnos. Sifnos znaczy puste miejsce, ale nie jest na wyspie pusto. Nie starczyło do nas miejsca przy kei w porcie Kamares. Tak wygląda 29 węzłów, jak się wchodzi do portu. Wiatr jest spadowy. A my dziś stoimy na kotwicy. Przypłynęliśmy na miejsce przy kei. Jest w zasadzie 1, 2, 3 katarkany, 1, 2, 3 jachty mono, 1 motorowy. Koniec. I tyle. No, tu jeszcze jakiś obok stoi jacht też na kotwicy. Tylko jedyny feller, że wiatr jest zmienny. Wieje po prostu z różnych kierunków, także łódka się kręci w kółko.
nie będziemy musieli w nocy czuwać. Port Camarez jest nieduży. Jachty cumują przy kei miejskiej między małym pirsem, który oddziela port od plaży, a pirsem promowym. Większość promów podpływa od zewnętrznej strony pirsu, ale niektóre stają po wewnętrznej. Można więc czasem zacumować longside'em po wewnętrznej stronie pirsu promowego, ale tylko za zgodą policji portowej. Otoczenie portu to skromne, nieduże białe miasteczko i kościół Agia Marina na szczycie z dzielnymi turystkami, którym wspinaczka nie straszna. My zostaliśmy na pokładzie. Stąd zachód słońca też był piękny. Już późno. Wszyscy poszli spać. A ja siedzę w kokpicie. Niebo gwiaździste nade mną. Prawo do bezsenności we mnie. Nastawiliśmy 2 alarmy kotwiczne. No ta pogoda taka jakaś... niepewna. Nastroje ma dziewczyna. Humory. Czasami zawieje mocno. No także się trochę baliśmy. Kotwica trzyma dosyć dobrze. Nie jest głęboko. Jest piaszczyste dno. Widziałam, jak spadła kotwica na dno. Zbiła się taka mgła piachu wokół. Planowaliśmy wycieczkę po wyspie. Wiedzieliśmy, że nie możemy zostawić Rafaeli samej na kotwicy od rana, więc czyhaliśmy na wolne miejsce w porcie. Ale o tym w następnym odcinku. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.